Partnerem kanału jest MotoZone w Sopocie, największy sklep motocyklowy w Trójmieście. Wszystko dla Ciebie i motocykla w jednym miejscu. Siemanko, z tej strony Zwyczajny Facet. Tak sobie ostatnio siedziałem na portalach ogłoszeniowych i sortowałem po różnych przedziałach cenowych motocykle i przyszło mi do głowy, że dawno nie było filmu o motocyklach do konkretnych kwot. Tak więc, aby dłużej nie trzymać Was w niepewności, powiem tylko, że w tym filmie powiemy sobie o kilku motocyklach, które w 2024 roku możecie kupić do kwoty około 10 tysięcy złotych. Można by rzec, to taki top 5 motocykli do 10 tysięcy złotych, od 125 do 1000 cm3. Zapraszam do oglądania. Tak jeszcze tylko słowem wstępu. Oczywiście ilość maszyn dostępnych w tej cenie będzie przeogromna, dlatego dziś będą różne pojemności, będą różne przedziały wiekowe. To, co będzie pojawiało się w filmie, będzie miało zupełnie przypadkową kolejność. Pod ostrzał weźmiemy sobie portal OLX, a czasami aukcja przeniesie nas na Otomoto, gdzie założymy filtr kategorii na motoryzację i skutery oraz zaznaczymy przedział cenowy od 5 do 10 tysięcy złotych. Nie chcemy też oglądać sprzętów poniżej 5 tysięcy złotych, żeby już nie wchodzić w taką drobnicę, jak również pojemności poniżej 125 cm3. Pierwszą maszyną na liście jest Yunak 125S. Na OLX, jak również na stronach internetowych, w tym producenta, w tej chwili Yunaka 125S możemy dostać za 8999 zł, tak więc mieścimy się w przedziale do 10 tysięcy. To, co jest ważne w takim motocyklu, to to, że w tej cenie otrzymujemy zupełnie nowy sprzęt, nieużywany wcześniej przez nikogo. Na pełnej gwarancji producenta, jest praktycznie z zerowym przebiegiem. Sami sobie będziemy zrywali folię, która była naklejona podczas produkcji. I wiem, że wiele osób nie rozumie zasadności kupowania nowych sprzętów, lepiej kupić starsze, lepiej doposażone, z większą pojemnością. Ale niepodważalną zaletą nowych sprzętów jest to, że nawet jak taki sprzęt cierpi na jakieś usterki, ma wady, to wszystko zgłaszamy na gwarancję i niczym konkretnie się nie przejmujemy. Coś jest nie tak, to oddajemy na gwarancję i tyle. Yunak 125S jest większy niż można by przypuszczać, a może by lepiej powiedzieć, wygląda na większy motocykl niż na pojemność 125. Nawet osoby o ponadprzeciętnym wzroście nie będą wyglądały na nim jak na rowerku dziecięcym. To, co na pewno zasługuje na podkreślenie, to kształty Yunaka. Oprócz tego, że do wyboru mamy 3 wersje kolorystyczne, to sama sylwetka tego motocykla jest bardzo ładnie narysowana. Wpisuje się w taki prawie nowoczesny kanon motocykli. Na upartego można by powiedzieć, że przednia lampa jest bliźniaczo podobna do tej, która była montowana w MT-07 w rocznikach, jak dobrze pamiętam, 2019. Jeżeli chodzi o suchą specyfikację, to silnik o pojemności 125 cm3, czterosuwowy jednocylindrowy, generuje 10,88 konia mechanicznego przy 8500 obrotów. A jego prędkość maksymalna to około 90 km na godzinę. W wielu komentarzach, jak i w filmach widać, że prędkość przelotowa tego motocykla to między 75 a 85 km na godzinę, a znalazłem również filmy, gdzie widać, iż osiąga on nawet 100 km na godzinę prędkości maksymalnej. Nie jest to za dużo, mowa o prędkości, biorąc pod uwagę, że inne 125 osiągają 100-110 km na godzinę, jednak pamiętajmy, że nie powinniśmy porównywać Yunaka z chociażby Hondą CBF 125, która jest od niego prawie o 40% droższa. Yunak wyposażony jest w hamulce tarczowe hydrauliczne zarówno z przodu, jak i z tyłu. Jego masa własna to 130 kg, a pojemność zbiornika paliwa to 18 litrów. Biorąc pod uwagę, że spalanie tego motocykla wynosi między 2,3 a 2,7 litra na 100 km, to nawet w dużym zaokrągleniu można by przyjąć, że jak będzie spalał 3 litry, to na jednym baku przejedziemy ponad 600 km. Szczerze powiedziawszy, ja zapomniałbym o istnieniu stacji benzynowych. Dla kogo jest Yunak 125S? Na pewno dla tych, dla których moc tego motocykla nie jest przeszkodą. Na pewno dla tych, którzy chcą maksymalnie dobrze i bez dodatkowych kosztów zainwestować swoje 10 tysięcy złotych. Na pewno dla tych, którzy cenią sobie w miarę nowy design, pełen pakiet obsługi posprzedażowej, czytaj gwarancję. Niska cena oczywiście też nie wzięła się znikąd. Tylne zawieszenie starszego typu, przełączniki, które wyglądają na lekko tańszy plastik, no ale musimy być świadomi, że gdyby można było w tej cenie wyprodukować motocykl chociażby w jakości wspomnianej CBF 125, to zapewne Honda nie byłaby 40% droższa. Drugim motocyklem na liście jest Suzuki Bandit GSF 600N.
Koncern Suzuki zaczął produkcję swojego ultrapopularnego modelu motocykla szosowego o nazwie Bandit już od roku 1989 i od tego czasu wypuszczone zostało na rynek wiele modeli o oznaczeniach GSF, a ich pojemności zaczynały się już od 250 do 1250 cm3 skończywszy. Szaloną popularność zdobył model z silnikiem 599 cm3, którego produkcja zaczęła się od 1995 roku. Suzuki Bandit GSF 600 do tej pory uważany jest za króla szos. Jak przeczytałem na jednym z portali branżowych, Bandior 600 był już zdrowym kawałkiem motocykla. Chłodzony powietrzem i olejem, silnik miał 78 koni mechanicznych i był zdolny przetrzymać atak rakietowy i pozwalał naprawić się za pomocą widelca. Jeżeli chodzi o specyfikację techniczną, to Bandyta w latach 1995-1999 wyposażony był w silnik o pojemności 599 cm3 i generował te 78 koni mechanicznych i 54 Nm momentu obrotowego. Taka specyfikacja w połączeniu z 6-biegową skrzynią biegów pozwalała rozpędzić się całkiem dynamicznie do 200 km na godzinę. Masa gotowego do jazdy motocykla to 220 kg, a pojemność baku paliwa to 19 litrów. Średnie spalanie tej maszyny to około 6 litrów na 100 km, ale nie było wyczynem, żeby zejść do poziomu poniżej 5 litrów. Biorąc pod uwagę, że motocykl ten waży 220 kg na mokro i ma zaledwie 78 koni mechanicznych, można by wysnuć teorię, że nie jest to demon prędkości. Nic bardziej mylnego. Faktycznie nie ma co oczekiwać startu spod świateł od 2000 obrotów, ale kiedy obroty przekroczą już te 4500, to naprawdę budzi się w nim ukryta bestia, która pozwala nieźle pobawić się tym motocyklem. Ze względu na swoją wieloletnią opinię, że jest to motocykl uniwersalny, jest to motocykl nie do zajechania, to już rzadko kiedy obroty tego motocykla zjeżdżały poniżej 5 cyferek. Bardzo często była to maszyna wykorzystywana przez tak zwanych młodych gniewnych, którzy odkręcali manetki na maksa i trzymali je w tej pozycji przez całą jazdę, bo traktowali to bardziej jak konieczność niż możliwość. Trzeba też dodać, że motocykl ten znosił wszystkie możliwe niegodziwości, takie jak chociażby zaniedbania w serwisowaniu, wrzucanie biegów z kopa jakby się chciało odpalić z kopniaka Simpsonka, czy bicie rekordów w najdłuższym utrzymaniu obrotów w czerwonym polu. Bandytę na portalach ogłoszeniowych możemy znaleźć w wersji N i S. N, czyli Naked, S to taki z półowiewkami. Ceny na OLX zaczynają się już od kilku tysięcy złotych za roczniki z początków produkcji i szybują w górę niczym ceny na półkach sklepowych. W cenie do 10 tysięcy złotych będziemy mieli właśnie roczniki z początków produkcji, to jest 9599, w różnej jakości z różnymi dodatkami. Ważne jest, aby przy zakupie dokładnie sprawdzić te motocykle, mając z tyłu głowy, że na przestrzeni tych 25 lat od wyprodukowania różnie mogło z nimi być. Dla kogo jest Suzuki GSF 600N Bandit? Dla ludzi, którzy już mieli styczność z motocyklami. Waga, jak również moc nie robią na nich większego wrażenia. Ale może być to dobry motocykl też dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z motoryzacją, ale mają zarazem spokojną głowę, potrafią zapanować nad emocjami i opanują się przed odkręcaniem. Wracając do kategorii motocykli 125, to w tej cenie do 10 tysięcy złotych możemy znaleźć jeszcze Honda Rebel CA125. Jest to propozycja dla tych, którzy oprócz tego, że mogą przemieszczać się na dwóch kółkach, oczekują też od motocykla również nieco wygody i dostojności. Jeżeli szukasz motocykla, którym bez problemu będziesz jeździł na kategorię B, a jednocześnie poczujesz się jak na cruzierze, to Rebel CA125 jest właśnie dla Ciebie. Honda Rebel w cenach do 10 tysięcy złotych na portalach ogłoszeniowych to roczniki 9599, które ze względu na niesportowy charakter nie powinny być jakoś strasznie wyeksploatowane. Rebel CA125 wyposażony jest w silnik o pojemności 124 cm3, dwucylindrowy w ułożeniu R2, czyli rzędowa dwójka. Generuje on moc około 11 koni mechanicznych i 9 Nm momentu obrotowego. Jest on chłodzony powietrzem, skrzynia biegów jest 5-biegowa, a waga na sucho tego motocykla to około 140 kg. Taka konfiguracja motocykla pozwala nam osiągnąć około 100 km na godzinę prędkości maksymalnej. Możemy również znaleźć filmy, na których prędkość maksymalna oscyluje w granicach 110 km na godzinę. Spalanie podane przez użytkowników wynosi w granicach 3,1 litra na 100 km. Nie jest to mało, jak na 125. Rebel 125 to poprzednik Hondy Shadow VT, czyli również bardzo popularnego w obecnych czasach motocykla. Rebel, jak na takiego pseudo-małego cruziera, wygląda dosyć dziwnie. Brak chromowanego silnika, z tyłu brak tarczy hamulcowej, jedynie duży, gruby bęben, plus nisko osadzone rury, którymi można zawadzić o chociażby krawężniki, to na pewno aspekty, które sprawią, że nie każdy zakocha się w nim od pierwszego wejrzenia.
reklama. Czwarty punkt na liście. Chyba nikt nie będzie się spodziewał, ale będzie to litrowy fazer. Yamaha FZS 1000. I choć ceny tego motocykla nie zmieniły się na przestrzeni ostatnich lat i tak jak ja kupowałem za trochę mniej jak 10 tysięcy złotych, tak i teraz ceny oscylują w tych granicach, to jeżeli ktoś szuka dużego, mocnego, szybkiego i w miarę bezawaryjnego motocykla, to Yamaha FZS 1000 jest dobrym wyborem. Ze swojej strony mógłbym powiedzieć, że fazer to taka alternatywa dla wszystkich, którzy chcieliby mieć sporta, ale jednak większość czasu jeżdżą w mieście i potrzebują trochę wygody. Do 10 tysięcy złotych kupimy Yamahę raczej z rocznika 2001-2003, która to wyposażona będzie w litrowy silnik o pojemności 998 cm3. Silnik ten generuje około 106 Nm momentu obrotowego oraz 143 konie mechaniczne. O przyspieszeniu raczej nie ma co mówić, bo to jak w większości litrowych motocykli jest na wysokim poziomie. Do 100 km na godzinę rozpędzamy się w około 3,3 sekundy, choć nie ukrywam, że w warunkach normalnej eksploatacji jest to ciężkie do osiągnięcia. Nie jest to lekka maszyna i na mokro waży około 230 kg. Zbiornik paliwa o pojemności 21 litrów wystarczy na około 300 km jazdy po mieście i ponad 400, jeżeli jeździmy spokojnie poza miastem. Prędkość maksymalna tego motocykla nie została przeze mnie osiągnięta, a według danych katalogowych osiąga on około 260 km na godzinę. To, co zasługuje na pewno na uwagę, jeżeli chodzi o FZS 1000, to jego ponadczasowy wygląd. Wiem, że niektórzy mogą się ze mną nie zgodzić i powiedzą, że wygląda on przestarzale. Jednak patrząc z boku i z tyłu, rzuca nam się w oczy ta muskularna sylwetka, ostre kształty, zadziorne spojrzenie. Posiadam ten motocykl już prawie dekadę i nadal twierdzę, że jest to jeden z ładniejszych motocykli, jakie widziałem. Minusów niestety posiada on również całkiem sporo. Zacznę od tego, że wszystkie części eksploatacyjne, takie jak hamulce, łańcuch, opony, jakiekolwiek naprawy w tym silniku, wiążą się z dużo większymi kosztami niż jak to ma miejsce u mniejszych pojemności. Kolejnym minusem jest to, że nie jest to motocykl dla wszystkich. Owszem, jeżeli mamy olej w głowie, jeżeli jesteśmy opanowani, jeżeli mamy duże doświadczenie z motocyklami, to możemy sobie sprawić taką maszynę. Ale mimo tego, iż silnik w fazerze jest to bardzo ujarzmiona wersja Yamaha R1, to wciąż jest to bardzo mocny, narywisty motocykl, który w rękach niewprawionej osoby może wyrządzić dużo krzywdy. Jednak jeżeli poradzimy sobie z kwestią kosztów utrzymania oraz to my będziemy kierować tym motocyklem, a nie na odwrót, to na pewno odwdzięczy się on bardzo przyjemną jazdą, którą można się cieszyć przez dziesiątki tysięcy kilometrów. Jest to również maszyna, którą możemy obłożyć kuframi, sakwami i spokojnie możemy ruszyć w daleką drogę we dwie osoby i nigdy nie zabraknie nam mocy ani ciągu podczas nawet bardzo wymagającej podróży. Podczas kupna jednak warto zwracać uwagę na stan zarówno wizualny, jak i techniczny tego motocykla, gdyż jak wspomniałem, koszty napraw mogą być naprawdę duże. Jeżeli chcielibyście, abym nagrał cały film, taką recenzję fazera ze wszystkimi plusami i minusami, jakie po tych wszystkich latach poznałem, to dajcie znać w komentarzach. Ostatnim punktem na liście jest Honda CB500. W cenie do 10 tysięcy złotych na portalach ogłoszeniowych możemy znaleźć motocykle z rocznika nawet powyżej 2000. Cebula, bo tak nazwana jest Honda CB500 i ta, o której teraz będziemy mówili, to jest motocykl produkowany w latach 96-2003. CB500 posiada jeszcze dwójkę rodzeństwa, jest to Kawasaki ER5 oraz Suzuki GS500, które są to bliźniacze modele od konkurencji, jednak Cebula jest od nich mocniejsza. Film na temat Kawasaki ER5 i Suzuki GS500 możecie zobaczyć na kanale, macie też podlinkowany u góry. Silnik o pojemności 499 cm3 generuje około 47 Nm momentu obrotowego oraz 58 koni mechanicznych. Prędkość maksymalna tej maszyny to 180 km na godzinę, a pojemność zbiornika paliwa to około 18 litrów. Waga gotowego motocykla do jazdy to jest około 195 kg, na sucho jest to 173 kg. Honda występuje zarówno w wersji naked, jak również z owiewkami, a od strony wizualnej idealnie wpisuje się w przełom lat 90. 2000. Zarówno z tyłu, jak i z przodu mamy hamulce tarczowe, skrzynia biegów ma 6 przełożeń, a tylne zawieszenie to podwójne amortyzatory. Spalanie tego motocykla według użytkowników to od 4 do nawet 6 litrów w cyklu mieszanym, ale są przypadki, które zeszły poniżej 4 litrów, jak również ci, którzy wybili się mocno powyżej 6. Dla kogo jest ten motocykl? Honda CB500 jest naprawdę dobrą alternatywą dla osób, które z jednej strony chciałyby już jakiś większy motocykl, z drugiej strony jednak boją się już 600, że sobie na nich nie poradzą.
Moc w Hondzie CB500 oddawana jest bardzo liniowo i dla osób, które pierwszy raz na nią wsiądą, może okazać się, że w zupełności wystarczająca albo nawet zbyt duża i jednocześnie motocykl ten wybacza bardzo dużo błędów. Nie musimy się martwić o to, że kiedy zbyt mocno odkręcimy manetkę, to zrzuci nas, podrywając przednie koło. Tak więc, jeżeli motocykle o pojemności 125 czy 250 są dla Was za słabe, ale na 600 i około 100 koni mechanicznych się nie czujecie, to taka 500 będzie właśnie tym idealnym rozwiązaniem. No i to tyle w tym filmie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli film Wam się podobał, to dajcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału. Dajcie znać w komentarzach, czy takie zestawienie motocykli do 10 000 trafia do Was, a jeżeli nie, to napiszcie, co byście zasugerowali w tej cenie i dlaczego. Szerokości na drodze. Na razie, cześć!